Idąc w życiu drogą na skróty, łatwo wpaść w niezłe tarapaty. Dlatego fajnie, że tu jesteście i oglądacie film z legalnego źródła. Epickich wrażeń życzę. Zbyszek Zamachowski. Nie bez powodu Zbigniew Zamachowski rozpoczyna tak wirtualnie to nasze spotkanie, bo pojawia się w filmie, o którym za chwilę będziemy mówić. Ale jeszcze przypomnę na początek, dla porządku, że jesteśmy na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku oczywiście szczególnym, specyficznym, różnych określeń możemy tu użyć, ale celebrujemy, świętujemy sukcesy polskiego kina i bardzo się cieszymy, że chociaż w ten sposób możemy się spotkać i z twórcami, i z Państwem, którzy do nas dołączają na tych konferencjach prasowych. Przypomnę też na początek, że to jest też dla Państwa spotkanie kolegów dziennikarzy, koleżanki dziennikarki. Uczulam, że możecie się do rozmowy włączyć w każdej chwili i zadać ekipie filmu Sweat pytania, bo właśnie o tym filmie teraz będziemy mówić. Witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że zorganizowaliśmy Państwu spotkanie po długim niewidzeniu. I widzę, że humory dopisują, ale jeszcze przedstawię w takim razie wszystkich gości. Jest oczywiście reżyser, autor scenariusza Magnus von Horn. Dzień dobry. Cześć. Jest producent Mariusz Włodarski. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Jest też z nami kierowniczka produkcji Anna Pachnicka. Dzień dobry. Autor zdjęć Michał Dymek. Dobry wieczór. Mamy oczywiście reprezentantki obsady Magdalena Koleśnik w roli głównej, Sylwii Zając, aktorka. Dzień dobry. Cześć. Gdzieś tam widziałam też pieska, który się pojawia, więc jest, fantastycznie. I jest z nami pani Aleksandra Konieczna w roli pani Basi. Dobry wieczór. Mamy głównej bohaterki. Dobry wieczór pani Aleksandro. Bez pieska. Bez pieska. Jest Agnieszka Glińska, odpowiedzialna za montaż oczywiście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Michał Robaczewski, dźwięk. Dobry wieczór. Wieczór. Proszę Państwa, to doświadczenie festiwalowe gdyńskie, szczególne tegoroczne, to nie jest Państwa pierwsze festiwalowe tegoroczne doświadczenie szczególne, więc pozwólcie, że zacznę od Cannes i od tego, jak to się wszystko odbywało, bo Sweat to był film, który no, w tej oficjalnej selekcji festiwalu się znalazł i potem ten znaczek Cannes Label też został przybity przez Thierry'ego Frémaux, więc myślę Magnus, Mariusz i do Magdy też to pytanie kieruję, bo parę wywiadów takich króciutkich znalazłam w zagranicznej prasie. Jak to z waszej perspektywy wyglądało, to tegoroczne specyficzne kanańskie doświadczenie? Jeśli powiem, to był wielki sukces i radość mieszaną z jakimś takim wielkim niestety jakby smutkiem, że festiwal się nie odbywa, ale dla nas chyba był najważniejsze, że jednak jest to jakby ten label, że jesteśmy w Cannes, jakaś szansa na że będzie istniał i będzie jakby oglądane, że będzie jakby głośno o nim i to jest gdzieś różnica między życiem a śmiercią z takim filmem. Więc dla nas to jest mega, mega ważny i super początek. Ale oczywiście znaczy, osobiście czułem, że mega jakby tęsknię za jakimkolwiek jakby spotkanie z widzem, jakaś premiera, jakaś dawka energii, które to jakby daje te pierwsze pokazy, te pierwsze spotkanie z ludźmi, którzy reagują na film. I całe te jakby branżowe, festiwalowe życie, które chyba dopiero teraz kumałem, że chodzi o to, żeby dać świat filmowym jakaś dawka energii, żeby robić następny film. I to brakuje w tym roku i oczywiście teraz to nam jakby super brakuje, bo siedzimy tutaj na Zoomie i nie jesteśmy w Gdyni razem, ale i tak jakby, no, więc jest plusy i minusy, ale ogólnie to super, tak? Nie można narzekać. Ja mam wrażenie, że tu się stało coś takiego dziwnego na dwóch poziomach, że z jednej strony my mieliśmy coś sobie do udowodnienia, czyli nasz debiut Intruz był w Cannes Sexy Directors Fortnight i w nas w ogóle była jakaś taka też potrzeba, żeby uświadomić, że to nie jest przypadek, że tam się znaleźliśmy, że tak naprawdę Magnus ma niebywały talent, pracujemy ze sobą w ogóle od 15 lat i jest w tym jakiś rodzaj takiej wspólnej energii. Jednocześnie ta świadomość, którą pamiętaliśmy sprzed 5 lat z premiery,
z tym też, z czym zetknęliśmy się tu i teraz, była kolosalnie różna. My budziliśmy się rano i czytaliśmy recenzje w swoich własnych łóżkach w piżamach z kawą i no, tak naprawdę to było bardzo trudne. I mam wrażenie, że to, co mówi Magnus, że jakby dla nas w ogóle ten kontakt z widownią, z ludźmi, z reakcjami, z tym, jak ludzie patrzą na ten film, jest niezwykle ważny. Film według mnie generalnie powstaje w odbiorze, że to jest taka sztuka, która bez widza nie istnieje. I tak samo w ogóle tak naprawdę jak dla nas, czy ta konferencja, czy pytania, czy opinie, to są rzeczy, z których my w ogóle tak naprawdę się bardzo dużo uczymy i to nam zostało troszeczkę odebrane. Ale więc mieliśmy taki dysonans. Z jednej strony była to gigantyczna radość, a z drugiej strony jednak taka świadomość, że nie potoczyło się to po naszej myśli do końca. To rzeczywiście słodko-gorzkie doświadczenie, ale wszyscy, myślę, liczymy i trzymamy kciuki za to i liczymy na to, że z każdym miesiącem będą większe szanse, żeby wreszcie można było z pełną parą wejść z tym filmem do kin i wtedy się spotkać i wtedy, myślę, ze zdwojoną siłą albo nawet ze strojoną ten kontakt z publicznością, z widzami. Ja oczywiście też to w takim razie powiem, bo zapytaliście, zanim zaczęliśmy rozmowę, o moje reakcje jako widza i powiedziałam o tym, jak bardzo mocno fizycznie wręcz ten film na mnie podziałał i myślę, że wielu widzów będzie miało bardzo podobne odczucia. I o tym, dlaczego, to myślę za chwilę porozmawiamy, bo on jest bardzo blisko ciała, ale jeszcze Magdalena Koleśnik, jeszcze ciebie chciałam zapytać o to słodko-gorzkie doświadczenie. Pierwsza tak duża rola, znakomita, a jednak pamiętam, że w którymś z tych wywiadów takich krótkich w anglojęzycznej prasie branżowej czytałam, że właśnie to ci się podobało, że nie na czerwonym dywanie, nie w szpilkach, ale udzielasz tego wywiadu z łąki jakiejś właśnie z towarzyszem pod ręką, który dzisiaj też jest z tobą. Tak, to prawda. Kiedy odbywało się Cannes, nie byłam na czerwonym dywanie, ale byłam na wsi z moim psem i z jakąś bandą wiejskich psów, które spotkaliśmy na miejscu. I gdzieś było coś w tym pięknego, że nie musiałam się przejmować tym, w co będę ubrana i tak dalej, że byłam z najbliższymi, powiedzmy, ale bardzo tęsknię za ludźmi, bardzo potrzebuję jakiejś takiej wymiany i wtedy to jeszcze podobało mi się, że mam takie alternatywne Cannes. Ale teraz bardzo, bardzo tęsknię za ludźmi i rzeczywiście chciałabym porozmawiać o filmie, o filmach, o życiu. Trudno jest tak wszystko robić online. No właśnie. Tęsknię za wami bardzo. Myślę, że wszyscy się przyłączamy też do tego i to rzeczywiście, to porozmawiajmy w takim razie o filmie, chociaż w ten sposób i mam nadzieję, że ci, którzy nas oglądają, także na YouTubie jest transmisja tego spotkania, może włączą się do rozmowy, może już z jakimiś reakcjami, może mieli okazję film zobaczyć na jakichś pokazach, które festiwal umożliwiał, przede wszystkim oczywiście dla dziennikarzy. Ale Mariusz, wspomniałeś oczywiście o Intruzie, to był 2015 rok. Ja sobie ostatnio przypomniałam też to spotkanie na konferencji. Wtedy kilka osób z tego składu jest teraz na ekranie również, więc myślę, że do tego też będziemy wracać. I przypomnę, to były wtedy w Gdyni 3 nagrody za scenariusz, za reżyserię i za montaż dla Agnieszki Glińskiej. Ale chciałabym zacząć od początku oczywiście, to znaczy Magnus, coś takiego gdzieś wyczytałam, kiedy opowiadałeś o swoim podejściu do pracy, że ciebie interesują, lubisz zbliżać się do ludzi i postaci, z którymi na pierwszy rzut oka masz niewiele wspólnego. Więc skąd się wzięła ta motywatorka fitness? Rozumiem, że z mediów społecznościowych. Tak. Chyba jest to jakiś odruch, żeby jakiś, który na początku jest, który jeszcze nie rozumiem, ale czuję, że chciałbym się zbliżyć do tych, których na pierwszy rzut oka czuję się, mam jakby prawie nic wspólnego, bo gdzieś głęboko czuję się, wszyscy jesteśmy tacy sami i w środku nie ma jakby różnicy.
więc jak przejść przez tą jakieś gdzieś tam opakowanie. I faktycznie wtedy, to było jakieś 4 lata temu, siedziałem dużo na Snapchacie i oglądałem motywatorek fitnessu i chyba jakby nie mogłem przestać i trochę wstydziłem się z tego, nie wiedziałem dlaczego i co mnie tam ciągnie i to mnie prowokował i byłem jakby trochę tak niezadowolony z sobą i co to za sztuka i co to za poważne tematy. Ja siedzę tu w telefonie, oglądam Snapchat, ale chodziło o jakieś pogodzenie się z tym i jakby chciałem jakby badać, o co mnie tam ciągnie, coś tam mnie wzrusza po prostu, i coś mnie tam prowokuje, wkurza i chciałem jakby to jakoś gdzieś badać i pozwolić znaleźć jakby przyjemność w tym świecie i pozwolić sobie nie czuć taki tabu, że to jest coś, co nie powinienem tak celebrować. I wreszcie chyba jakby dla mnie chodziło to, żeby dojść do jakiegoś wyznania, że czuję jakąś zazdrość po prostu do osoby, które mogą sobie z taką łatwością podzielić sobie swoim życiem i tak impulsywnie postować, bo ja sam jakby kompletnie nie jestem w stanie tego robić. Ja siedzę 2 dni i myślę, co mam tu pisać w tym poście i strasznie to myślałem, że oni są narcystyczni, ale tak naprawdę to może ja jestem bardziej narcystyczny, bo nie jestem, bo tak się boję, co ludzie będą myśleć i tak dalej. I oni są fajni, więc oni mogą po prostu tak postować i nie myśleć tak, o co ludzie, jakby co będzie z tego. I czułem taki zazdrość i to mnie zbliżyło do tej osoby, która wtedy był w moim telefonie i zacząłem jakoś mieć jakieś fantazje, co się dzieje w jej życiu offline, jak ona prowadzi swoje życie i żeby też tworzyć coś, to nie chodziło, żeby robić jakiś film biograficzny, tylko bardziej, żeby sam tworzyć wiarygodne postać, gdzie czułem, że to jest... Chciałem jakby odnaleźć motywatorkę fitnessu we mnie. No tak. To bardzo ciekawe. Mariusz, a ty jak wspominasz te początki i no, tę ścisłą współpracę przecież z Magnusem od lat, jeśli chodzi o ten film konkretny i tę historię? To było bardzo ciekawe, bo my w ogóle jak skończyliśmy Intruza, to kompletnie nie wiedzieliśmy, co zrobić dalej. I jakby jedyną rzeczą, która się nam pojawiała w ogóle, to, że trzeba spłacić dług dla Polski. To jest w ogóle mamy coś takiego, co się pojawiło, ponieważ tamten film zrobiliśmy jednak w języku szwedzkim, a został uznany w ogóle jakby za polski film, no bo to jakby my byliśmy, za nim staliśmy. Natomiast jak zaczęliśmy szukać nowego pomysłu, to w Magnusie się rodziły na tym samym etapie dwie historie. Jednej nie powiem, czego to dotyczyła, ale druga to Sweat. I pamiętam, że spotkaliśmy się w kinie Kultura. To jest bardzo w ogóle nawet namiętny moment w ogóle na dziś dzień. I on mi opowiedział w ogóle te 2 zalążki historii. I ja pamiętam, że jak usłyszałem historię Sylwii, wtedy jeszcze totalnie inaczej ustawioną, to ja się w tym zakochałem, odnalazłem w tym jakąś taką współczesność, uniwersalizm, coś, co łączy szerzej niż tylko i wyłącznie Polskę i, że tak powiem, w takim swoim zwyczaju, jak mamy współpracę, po prostu dmuchnąłem w tą odpowiednią stronę i on zapał żagle i zaczął pisać, zaczął tworzyć i szukać jeszcze dalej, głębiej w tej postaci. Więc ten początek dla mnie ma bardzo duże znaczenie, bo mam wrażenie, że cieszę się, że Magnus mi ufa i że się dzieli na takim bardzo pierwszym momencie w ogóle swojej jakby twórczej podróży z tym w ogóle, o czym by chciał w ogóle nawet zrobić kolejny film. No to przeskoczmy teraz. Ja się cieszę, że się tymi symbolicznymi momentami też dzielicie z nami teraz, ale przeskoczmy do tego momentu, kiedy zaczynacie szukać Sylwii Zając. Przeczytałam gdzieś, że Magdalena Koleśnik była pierwszą aktorką na castingu, ale... To chyba z przymrużeniem oka, mam wrażenie, Magnus mówi, że to nie wygląda, że pierwszą aktorkę od razu wziąć, więc szuka się dalej, ale cały czas Magdalena Koleśnik jest u was w głowie i wraca jako Sylwia. Więc najpierw od was bym poprosiła tutaj o komentarz, a potem do Magdy właśnie pytanie
no, długie też przygotowanie do tej roli, bo nie ukrywajmy, że już ze zwiastunów, które są udostępnione od czasu Cannes, widać, że to jest rola wymagająca również fizycznego przygotowania, które musiało trochę potrwać. Dobra, to ja wezmę winę na siebie i się przyznam, że wyglądało to w ten sposób, że Magnus na samym początku przyszedł w ogóle z ideą Magdy, której jego przyjaciel Sebastian Pawlak z TR-u powiedział jej, żeby zerknął na tą fajną postać. I on zerknął i faktycznie w ogóle naprawdę bardzo szybko mu ona połączyła się w ogóle z postacią naszej Sylwii, ale ja byłem tym stoperem. Dosyć Wydało się. długi czas, wydało się i stwierdziłem, że może w ogóle warto jeszcze szukać. I przeszliśmy przez bardzo długi casting, gdzie faktycznie koniec z końcem były w ogóle jakby bardzo inne, znaczy nie wiem, czy inne Sylwie były w ogóle naprawdę, inne warianty Sylwii, w ogóle jakby tak podchodziliśmy do tego szeroko, ale koniec końcem Magda zrobiła coś, co złapało nas za serce i wysłała do nas wiadomość, nie jako Magda Koleśnik biorąca udział w castingu. Właściwie jako Magda też, moim zdaniem. Może jako Magda. Tak, Magda. Właśnie dlatego Magda jest Sylwią, bo Magda to też Sylwia. Może jako Magda też, ale też w tej perspektywie jako ta przyszła Sylwia, którą w ogóle na tym ekranie w ogóle, czyli dotknąłem ten telefon, dostałem tą wiadomość ze światem i w tym momencie w ogóle jakby nie miałem złudzeń i wiedziałem, że Magnus ma rację. Mhm. Magda, Ja nie wiem, tak. ile mam czasu, ale jak teraz jakby mógłbym nawijać 10 minut o tym, ale chodziło to też jakby w poprzednim filmie miał jakaś taka trauma od aktorów czy w procesie castingu, bo z dwóch aktorów, które miałem wtedy jakby rezygnowali z filmu. Jakby 2 razy główna rola, aktor drugi. Mhm. Trochę walczymy z połączeniem. Mam nadzieję, że zaraz wrócimy. Jesteście. Tak, jesteśmy? Tak. I tak miałem też taki, żeby powiedzieć, tak, bierzemy, to też był dla mnie taki wielki krok, bo tak gdzieś bałem się, że bo nigdy nie dochodziło do mojej głowy, że może aktor rezygnuje i to jest naiwne z mojej strony. I więc też bałem się jakby powiedzieć to, tak, to jest ona. Bo chciałem być bardzo, bardzo pewny, chciałem też wiedzieć, że ona zostaje ze mną. I jakby Magda zawsze była w tym i wróciła do castingu. Nie wiem, ile razy męczyliśmy cię, ale na pewno 4 razy. I zawsze... Nie, to nie było męczenie. Właśnie to było wspaniałe, że to nigdy dla mnie nie były castingi, że to zawsze były dla mnie jakieś spotkania takich badaczy, że miałam wrażenie, że mamy tam jakieś laboratorium. Dlatego w ogóle się nie bałam. I że sobie tam po prostu szukamy tego. I to było strasznie wspaniałe, że miałam wrażenie, że przychodzę jako też badaczka z jakimiś tam skillsami i że się wymieniam z wami. To było naprawdę wspaniałe. I kompletnie inne niż taki casting, gdzie mam wrażenie, że muszę coś udowodnić. Muszę udowodnić, że jestem dobrą aktorką. To nie miałam kompletnie czegoś takiego. Stąd też może ta wiadomość, o której mówicie, którą wysłałam w pewnym momencie. Tak. Jeszcze będąc, bo to było tak, jeszcze nie wybraliście, kto będzie Sylwią i w pewnym momencie, a bardzo długo się spotykaliśmy. Ile żeśmy się spotykali? Pół roku? To było jakoś tak rozciągnięte w czasie, te wszystkie... Słyszycie mnie? Przepraszam, tak, bo ja mam dziwne połączenie. Okej. Więc spotykaliśmy się jakieś pół roku i byłam bardzo zaangażowana w ten projekt, aż w pewnym momencie przyłapałam się na tym, że może jestem za bardzo zaangażowana, bo bardzo możliwe, że mnie nie wybierzecie. I wtedy pomyślałam sobie, i co? I tak urwie się nasz kontakt i zapragnęłam w ogóle wam podziękować za
za ten czas razem spędzony, bez względu na to, jaką decyzję podejmiecie, bo poczułam taką wdzięczność za to, że mogłam w tym laboratorium brać udział, że zapragnęłam to wam powiedzieć, ale też wiedziałam, że no, wy jeszcze nie podjęliście decyzji, kto tam tą Sylwię będzie grał, więc muszę to zrobić po prostu fantastycznie. I chodziłam z tym bardzo długo, jakieś, ja nie wiem, 2 tygodnie. Chodziłam nad Wisłę, bo pomyślałam, że tam jest fajne światełko i dobrze to się nagra. Chodziłam nad Wisłę i tak szłam i myślałam sobie, dobra, za 2 minuty nagram ten filmik. I nigdy tego nie robiłam, bo zawsze myślałam, nie, jeszcze dzisiaj nie mam tego moodu takiego, nie mam tej energii. I pamiętam, że przyszedł taki dzień, kiedy już tam po prostu cała pielgrzymka, to była już 14. pielgrzymka nad Wisłę. I pomyślałam sobie, że okej, Magda, nie przyjdzie taki dzień, gdzie będziesz czuła się fantastycznie. Nie przyjdzie taki dzień, gdzie nie będziesz się bała, że ten filmik właśnie jest niewystarczająco dobry. I po prostu go nagrałam i wysłałam. No i żeśmy tak się jakoś Ale wiesz, na nowo połączyli. ale wiesz, ja muszę coś powiedzieć, bo nie tylko wzięłaś jako krok za siebie, ale też dla mnie w tym momencie, więc dziękuję ci bardzo, bo ja chyba w tym samym, a ty co robisz? Ale tak samo próbujecie postować najwyraźniej. Magnus A ja pamiętam, się zbiera przez 2 tygodnie. Ja pamiętam moment, w ogóle, bo Magda w ogóle w tym nagraniu, to było nagranie, Magda się ubrała, Magda biegła, Magda w ogóle dobiegła do jakiegoś pewnego momentu, stanęła przy jakimś drzewie nad Wisłą i nagrała postaw, w którym w ogóle jakby zwróciła się nie tylko w ogóle o tym, jak cieszy się, że miała szansę w tym uczestniczyć i oddała nam w ogóle takiej przestrzeni, że cokolwiek podejmiecie, to jest wasze, to jest słuszne. Ja tą postać kocham, ale może ktoś kocha bardziej, ale też by zwróciła się do nas w ogóle takim, że widziała naszą prezentację na Torino, gdzie my się odsłoniliśmy kompletnie w ogóle. Magnus w ogóle powiedział tak strzewi w ogóle, jakby co jest mu, dlaczego ten film jest dla niego ważny w ogóle, jakby co go w ogóle boli w ogóle w tym, dlaczego chce go opowiedzieć. Nagraliśmy wtedy taki promo w ogóle, gdzie my na siłowni siedzieliśmy w naszych wspaniałych ciałach i odsłoniliśmy się do połowy. I ona też to zaadresowała i trafiła w nas w takim totalnie ludzkim elemencie, nie w jakimś profesjonalnym reżyser, producent, aktorka, tylko też takim ludzkim, że tak naprawdę jakby tam nie było już, tam było pozamiatane, nie? No to było takie połączenie emocjonalne, że już nie dało się w ogóle jakby zaszkodzić temu albo spowodować, że to się w żaden sposób inaczej ułoży. Także Magda, dziękujemy ci bardzo za to. Tak, ja też dziękuję, bo też przypomnieliście mi o tym faktycznie, że to mnie bardzo zainspirowało i to właśnie jak tam się odsłoniliście, bardzo mnie zainspirowało i pomyślałam, wow, też bym pragnęła to oddać, najlepiej wam, jeżeli mnie chcecie. Więc faktycznie to było jakieś takie ludzkie spotkanie, no. A potem żeśmy zrobili film profesjonalnie, chyba. Nie wiem. Przepraszam, jestem taka zmęczona. A to ja jeszcze w takim razie o to zmęczenie muszę dopytać, bo od tej przyziemnej strony teraz chciałam cię zapytać, o te przygotowania rzeczywiście, bo z jednej strony wiem też, że i to już są oczywiście sprawy wobec tego, co powiedzieliście i rzeczywiście z wielkim wzruszeniem się tego słucha, o tym porozumieniu, a też muszę powiedzieć, że natrafiłam na bardzo ciekawą recenzję filmu Sweat, autorstwa mojego znakomitego kolegi Marcina Stachowicza, który użył takiego sformułowania i nawet wypisałam sobie i tu nawiązuję po prostu, Magda, do tego, co powiedziałaś o laboratorium, bo Marcin napisał, Magnus von Horn chyba tak po prostu lubi pisać i reżyserować nie narracje, lecz laboratoria, wolno płynące, skupione dni, 3 dni z życia X lub Y z jakimś gwałtownym ekscesem, który później wywołuje jakąś reakcję. I to jakoś składa mi się w piękną całość, bo też te słowa dlatego wypisałam sobie, że trafiają do mnie po odbiorze tego filmu. Ale zostawiam na razie to na bok i te dreszcze, które teraz mnie przeszły, ale muszę zapytać właśnie o te wszystkie sprawy związane i z fizycznym przygotowaniem i z tym, że też właśnie i nagranie tego filmiku i przyjęcie jakiegoś wyćwiczenie w sobie tego stylu mówienia do odbiorców, do tak zwanych followersów i to, że rzeczywiście zainwestowałaś też dużo czasu, 4 dni w tygodniu gdzieś wyczytałam, na ten trening fizyczny. Od tej strony jak wchodzenie w Sylwię, odnajdywanie tej Sylwii w sobie wyglądało?
Ym, Przygotowanie takie fizyczne, czyli te treningi 3-4 razy w tygodniu, one chyba trwały na pewno rok. Taki bity rok, a chyba jeszcze trochę więcej. I rzeczywiście ten czas w przygotowaniu roli jest jakiś niesamowity i kluczowy. I mam wrażenie, że często pomijany, bo tak samo jak ciało dojrzewało, zmieniała się struktura mojego ciała, to też jakoś niesamowicie wpływało na psychikę i jakoś tak naturalnie, organicznie dokonywała się jakaś prawdziwa, taka organiczna transformacja, że wraz na przykład z tymi ćwiczeniami mam wrażenie, że zaczęłam inaczej myśleć o swoim ciele, o innych ludziach, o jakiejś rutynie, o bardzo wielu takich rzeczy nawet niezwiązanych z ciałem i z ćwiczeniami. Oprócz tego mnóstwo rozmawialiśmy z Magnusem i też ten czas był takim sprzymierzeńcem, że mnóstwo razy wszystko się przywaliło na drugą stronę i jakieś rozwiązania, które były, zostały zastąpione kompletnie innymi. Ale właśnie dzięki temu, że tyle było tego czasu, to mam wrażenie, że to był jakiś taki dodatkowy partner, który sprawiał, że ta historia jest jakaś taka wielowarstwowa, bo był czas na to, żeby te warstwy się budowały. Mhm. A samo to przygotowanie fizyczne, dla mnie to było zaskakujące, że właśnie tak bardzo zmienia to psychikę. Że miałam wrażenie, że byłam naprawdę innym człowiekiem wtedy. W ogóle Dymek to mam wrażenie, że bardzo długo myślał, że ja jestem taka jak Sylwia Zając. Że nie ma kogoś takiego jak Magda. Prawda? A to nie jest ta jedna sama osoba? Chyba cały czas tak myśli w takim razie. Ale pozwólcie, że zanim przejdziemy do Michała i zapytam o to poszukiwanie też formuły, jak to pokazać wszystko, to jeszcze powiedziałaś, Magda, że tutaj jest kilka tych warstw i chociaż tę bohaterkę poznajemy w ciągu tych 3 dni i jesteśmy skupieni na tych wydarzeniach, ale oczywiście odkrywają się różne płaszczyzny. Jedną z tych płaszczyzn jest oczywiście rodzinna relacja z matką, więc tutaj, Pani Aleksandro, w Pani stronę teraz patrzę i to pytanie kieruję. Jestem przekonana, że żadnych filmików Pani akurat nie musiała tutaj produkować, ale co Panią do tego towarzystwa, do tych twórców i do tej postaci matki, bohaterki filmu Sweat przyciągnęło? Co zadecydowało, że Pani chciała tę rolę zagrać? Pani Aleksandro, chyba ma Pani wyłączony dźwięk, więc poproszę tylko o... Jeszcze... Ola, jeszcze mikrofon Jeszcze musisz raz. włączyć. Unmute yourself. O, teraz A teraz? Tak, teraz Jest. słyszymy bardzo dobrze. Mi się wydaje, że to jest odwrócone pytanie. Nie dlaczego i co mnie przyciągnęło do tej historii, tylko dlaczego Magnus przyciągnął mnie do tej historii i Mariusz. To może oni odpowiedzą najpierw, a Pani później? Może oni odpowiedzą najpierw. Dobrze, to poprosimy o komentarz. Ja chciałem chyba tworzyć, ja miałem jakąś wizję tej sekwencji urodziny matki, jako miała być jedna bardzo długa sekwencja, którą mogliśmy prawie obserwować w tym czasie rzeczywistym. I widziałem tylko mniej więcej, jakie chciałem to kręcić i tu był jakiś początek dla mnie, że chciałem być bardzo mobilnym w tym pomieszczeniu i chciałem tworzyć jakiś rodzaj chaosu, gdzie nie ma jakby ustawienia, że teraz kręcimy w tą stronę. Chciałem otworzyć jedno mieszkanie na Widzewie w Łodzi, puścić wszystkich jakby aktorzy do środka, mieć jakieś światło, które jest w suficie, a nie na planie. Ja chciałem tam tylko wypuścić dźwiękowca Michała i Michała Dymka, żeby to jakby rejestrować, więc chciałem tworzyć jakaś najlepsza grupa, która mogą to
realizować jakby w pełni, bez przerwy. I Ola w tym, mi się wydaje, była potrzebna, jakby ktoś, kto jest w stanie to prowadzić i kto ma jakby pewien rodzaj, jakby tylko w pozytywnym sensie, szaleństwa i chęcia jakby do improwizacji i które jest w stanie manewrować tą materię i robić coś z tej sceny i jest w stanie jakby coś, każdym razem coś świeżego oferować, bo jakby im, jakby zaczynam wierzyć w to, że jakby reżyserowanie to jest nie za bardzo, nie chodzi o to, co powiedzieć, jest najbardziej bardziej w tym, jaka ekipa wspierać i jak ustawiać ludzi i jakby pozwalać tych ludzi być po prostu, nie kontrolować, tylko pozwolić żyć i być i ingerować i mniej mówić niż więcej. I moim zdaniem jakby Ola w tym jest punkt, bo po prostu taka mi dała siła w tym i prowadzi cały ten taniec, co jest tam i każdym dublu i każdy dubel trwał ze 40 minut, bo kręciliśmy to longiem od początku do końca, naprawdę i Michał Dymek razem z Michałem Robaczewskim biegnęli jakby w schodach w górę i w dół w tym mieszkaniu i jeśli Tyczka był w kadrze, czy ktoś z ekipy był w kadrze, czy coś poszło nie tak, nie szkodzi, bo to i tak wytniemy później, bo nasz montaż tak będzie wyglądać, ale jakby potrzebuje takie żywe organizmy, które jest w stanie złapać taki fan w tym i taka energia. I w tym jakby moim zdaniem jakby Ola jest niesamowita i idealna do tego i też jakby mieliśmy pierwsze próba czytania i potrzebowałem, to trwało jakieś 2 godziny, ale po 5 minutach wiedziałem, że mam to, że czułem, że mam to, bo tak jest intuicyjnie, nie wiem jak inaczej to tłumaczyć. Ja pamiętam, jak Ola przyszła na casting i my w ogóle, naprawdę Magda jest tam świadkiem, castingujemy bardzo dużo i bardzo długo. I Ola w ogóle jakby weszła na ten casting nie jako Ola, tylko jako Basia. W jakimś w ogóle sweterku, w ogóle z jakiegoś lumpa, który znalazła na dole, w którym w ogóle naprawdę zastanawialiśmy się, Jezus Maria, co się dzieje w ogóle, jakby na początku myśleliśmy, że jest taka potrzeba naszej przedstawienia się, jakiejś reakcji, a Ola już była Basią. I Ola w ogóle nawet cały ten casting, od momentu wejścia do wyjścia, ona nie odsłoniła siebie, ona w ogóle nawet weszła w tej postaci. I my w ogóle naprawdę, jak to się skończyło, to jak spojrzeliśmy na siebie i coś się stało. W ogóle jakby, ale zaraz, ale o co chodzi? I to było, ja pamiętam to uczucie do dziś, to było w ogóle coś fenomenalnego. Ona po prostu wymiotła ten casting. No. Ale też pochodzi o to, że jakby Ola nie mogła wiedzieć, jaka my mamy wyobrażenie na Basia wtedy, tylko Ola przyszła jako swoją Basię, swoje wyobrażenie na to. I to jest tak niesamowite i też oczywiście chemia, która łapała z Magdą, to jest 40-minutowe spotkanie, ale czuć w tym, że co się dzieje, jest żywo, jest, jakby ja się wstydzę czasami patrzeć w kamery, jak patrzę na nich, no to wiem, że jest dobre. I ja jakby mogę tylko im podziękować, no, ja nie wiem, co wy robicie, ale robicie coś, co mocno na mnie działa. Pani Aleksandro, to teraz poproszę o... coś musiało być w tym scenariuszu takiego, że pani już jako ta Basia w swojej wersji przyszła na to spotkanie. W tym scenariuszu, to zaraz powiem, co dla mnie było, ale ja w ogóle chyba mam taki w ogóle styl, potrzebuję tego i powiedziałabym nie tylko, że potrzebuję, tylko że nie umiem inaczej. Nie umiem inaczej, ponieważ jestem, nawet nieraz sobie mówię, tego rodzaju amatorką, która potrzebuje po prostu się rozhulać. I tak trochę mam jak moja córka Madzia Koleśnik. Fantastyczna aktorka, rewelacyjna aktorka na miarę, nie wiem, Katrin Deneuve, Kim Basinger. No i właśnie przyczepiłam się tutaj doszłam do głosu i chcę to powiedzieć, że wymagam dla Magdy międzynarodowej kariery. Ja się podpisuję z przyjemnością. My też. Dobrze, ale ja to trzeba, w sumie słuchajcie... też nie mam nic przeciwko. No, ale słuchajcie, to się samo nie zrobi. Musimy coś zrobić, musimy działać w tej sprawie. No dobrze, w każdym razie teraz jeszcze ja tak właśnie działam, że
nie powiem, że tak jak Magda się nie boję, bo to nie jest casting dla aktora, to nie jest przyjemne zajęcie chyba. To uczucie niepewności i wymienialności, tak, na nie wiadomo ile aktorek, które stoi za mną czy przede mną, więc to przyjemne być nie może. Natomiast dla mnie to po prostu zawsze jest taka wprawka, że sobie po prostu próbuję tę postać. I dlatego zawsze gdzieś sobie wymodzę jakąś, a to perukę po drodze, a to zajrzę do jakiegoś second handu i w ostatniej chwili zmyję sobie paznokcie, bo myślę, Boże, przecież ona manikiru w ogóle nie 30 lat nie zaznała. No dobrze. No to o sobie, to już skończyłam o sobie. Natomiast teraz o scenariuszu i w ogóle o Magnusie, no po prostu przede wszystkim jest to w tym scenariuszu to przeczytałam najpierw taka enigma się rozlała, kiedy to czytałam, bo zawsze tak jest, kiedy się czyta tekst albo dotyka się jakiegoś tematu, o którym nikt nie mówi, czy nie mówił wcześniej, to takim się jest zdezorientowanym. Ja przynajmniej tak mam, tak z muzyką, tak, która jest, nie wiem, na początku, nie wiem, pendereckim, albo dla tych, którzy go słuchali jako pierwszego, że no to jest temat, którego nikt nie poruszał przed Magnusem, o którym nikt nie opowiadał. Social media i influencerki są takim całkiem przecież świeżym zjawiskiem, prawda? I o tym nikt nie mówił, bo to jest właśnie tak jak Magnus mówił, to jest jakieś takie trochę obciachowe, to nie jest temat, nie? Te wszystkie buźki, te wszystkie, ale to w gruncie rzeczy jest to zawsze jest o tym samym, ponieważ ja też wierzę w to, że jesteśmy wszyscy tacy sami. To znaczy ta istota jest taka sama, tylko że właśnie on zobaczył Magnus, a jeszcze pomyślałam sobie, że fantastyczne mi się to wydało, że przecież, że też nie czytałam tak wiele scenariuszy, Szy. bo prawie wszyscy jesteśmy przyjezdni, prawda? Nie tylko w tym mieście Warszawie, ale w ogóle wszyscy opuszczamy swój dom rodzinny, swoją mamę, swojego tatę, swoje ulice i emigrujemy gdzieś. Jedziemy do innego miasta, do innego świata, do innego kraju, tak jak Magnus. I jesteśmy nie stąd. I właśnie tworzymy nowe życie, nową swoją historię swojego życia. Chcemy, żeby to był tak zwany sukces, czy bez względu na to, czy zewnętrznie go rozumiemy, żeby to był sukces naszego życia tworzony gdzieś indziej niż w naszym rodzinnym miasteczku, prawda? I też wydaje mi się, no ale nie wiem, czy tak dużo było filmów, czy tak dużo było filmów o ludziach, którzy są tak odcięci. Nie, chyba kilka filmów było jednak, którzy są tak oderwani od korzeni, tak chcą się oderwać od korzeni, tak chcą być inni od korzeni, tak ich korzenie są obciachowe ich zdaniem. A poza tym sama osoba Magnusa, no to Mariusza jeszcze wtedy nie znałam, więc nie spotykałam się z nim, ale Magnusa i w jaki sposób Magnus rozmawia z aktorką i w jaki sposób prowadzi aktorkę, także się czuję po prostu suwerennym człowiekiem. To nie bywa aż tak często. Tak.
Bardzo dziękuję Pani Aleksandro i rzeczywiście teraz zaczynam też trochę żałować, że to nasze spotkanie ma ramy czasowe określone, bo tutaj w tym towarzystwie myślę mnóstwo wątków jeszcze moglibyśmy poruszyć, ale też ten wątek, o którym Pani wspomniała z tym odcięciem od korzeni i odrzuceniem, to dodatkowy jakiś rzuca światło i jeśli ci z Państwa, którzy nas oglądają teraz, podejrzewam, że w dużej części nie znają jeszcze filmu, to warto też na to zwrócić uwagę, oglądając i jak wielowymiarowa jest to historia przy tej swojej pozornej prostocie. No ale przeskakuję teraz na kolejny wątek i przeskakuję do kolejnych naszych gości. To już oczywiście padło w rozmowie. Magnus powiedział o tym nagrywaniu longiem, o tym mieszczeniu się w mieszkaniu w Łodzi z Michałem Dymkiem i z Michałem Robaczewskim i tym, jak to... I tutaj też do pani Anny Pachnickiej się uśmiecham, żeby opowiedziała, jak to z jej perspektywy wyglądało, łączenie tego wszystkiego i ustawianie. Ale tutaj to pytanie kieruję teraz przede wszystkim do Michała Dymka i do Magnusa oczywiście, żebyście opowiedzieli o tym właśnie z jednej strony o tych zdjęciach longiem, bo jednak jest to widoczne tutaj w wielu sytuacjach, że jakoś w ten sposób pracowaliście, a z drugiej strony to nieprawdopodobne dla mnie wręcz właśnie poczucie bliskości fizycznej z bohaterką, które widza dotyka, które widzowi po prostu strzela w twarz w pewnym sensie i wręcz kiedy ona podskakuje robiąc jakieś ćwiczenia, to my z nią razem podskakujemy. Jak Państwo zobaczą, to będą Państwo wiedzieli, o czym mówię. Więc opowiedzcie trochę o tym budowaniu tego świata wizualnie, o tym, jak do tego dochodziliście. Michał, to może ciebie poproszę. To znaczy z takich samych początków to ja pamiętam jakąś taką bardzo wstępną rozmowę z Magnusem na temat tego, że kamera ma być psem. I to pamiętam jako taki pierwszy drogowskaz, w którą stronę mieliśmy jakby pójść stroną wizualną, czy też sposobem, w jaki film ma być opowiadany, ale prawdę mówiąc nigdy jakoś tak nie poczułem, że wymyśliliśmy jakiś kierunek. Raczej negowaliśmy kierunki, w których nie chcemy, w których nie chcemy podążać, więc odcinaliśmy jakby stylistyki, które nie pasowały na pewno do tej historii, do historii Sylwii i taką metodą chyba prób i błędów, ja przynajmniej tak teraz wspominając, to pamiętam, dochodziliśmy do czegoś czysto obserwacyjnego, dokumentalnego, wręcz stojącego w opozycji do kręcenia jakby filmów fabularnych, gdzie oczywiście my z Magnusem mieliśmy przegadane to na 1000 sposobów, ale koniec końców jak wchodziliśmy na plan, to nie ustalaliśmy dokładnie, co będziemy kręcić z Magdą, czy też z resztą aktorów, więc to często było po prostu jakby rejestracją improwizacji w ramach, które oczywiście ustalał scenariusz i nasza jakaś myśl, lokacja. I kolejną rzeczą, która też jakby wyszła od Magnusa, było to, żeby jak najbardziej trzymać się jakby takiej prawdy przestrzeni. Kręcimy prawdy jakby wszystkich lokacji. Nie szukaliśmy jakby dogodnych środowisk dla filmowców, gdzie dużo mamy miejsca, każdy może się bezpiecznie schować, tylko po prostu szukaliśmy najciaśniejszych, ale też najprawdziwszych jakby przestrzeni, które jednak wydaje mi się dużo wniosły poprzez te wszystkie limity, ale też jakąś taką prawdę i tak, i co jeszcze? Magnus, Może pomóż Magnus mi. chciałby jeszcze coś tutaj dodać, uzupełnić, ze swojej perspektywy opowiedzieć. Nie wiem, jakoś jestem bardzo wzruszony tych wszystkich rozmów teraz i może to dzięki Ola za piękne słowa i też myślę, jakoś inspirujecie mnie tym, że mi się wydaje, że jak myśląc o Michale teraz i jaka praca tu
okej, może to brzmi może pretensjonalnie, ale dla mnie Michał też jest aktorem w tym, jakby, bo też ma swoją emocjonalność i dla mnie jest przyjemność, bo Michał ma jakby mocną bardzo intuicję, gdzie patrzeć w którym momencie, które jest tak kluczowe do tego filmu i w ogóle im bardziej ja zaczynam gadać, co ma robić, im bardziej se psuję i najlepiej, co mogę robić, jest wpuścić go w sytuacji i po prostu go obserwować i usiąść przy monitorze i się zamknąć po prostu. I wtedy dzieje się i tak samo z Magdą, tak samo z Olą. To jest po prostu tworzyć jakaś sytuacja i pozwolić na wolność i nie ograniczyć. I wtedy dzieją się niesamowite rzeczy i chodzi o to tylko, żeby wspierać tych mega stolnych ludzi. I oczywiście z Michałem dużo gadaliśmy i tak jak dokładnie jak Michał mówi, że trzeba jakby, może nie ważne jest wiedzieć, co chcemy, ale czego nie chcemy. Wiedzieliśmy chyba bardzo, czego nie chcemy. Tak. Przegadaliśmy to na milion sposób, ale też wiedzieliśmy, że najważniejsze dla nas to jest niespodzianka i to, co jest świeże i najlepsze jest jakby, kiedy nie wiemy do końca, co będzie. I dla mnie największa jakaś prowokacja jest nie wiedzieć. Ja jestem gdzieś tam w duchu perfekcjonistą, muszę wszystko kontrolować. Dla mnie ten film był jakiś taki rodzaj terapii, żeby pozwolić, żeby nie wszystko kontrolować, żeby jakby pójść za ciosem. No. Mhm. To jeszcze jeden... Tak, właśnie, Michał Dymek, proszę. tak jak właśnie Magnus powiedział o tej takiej potrzebie kontrolowania, mam dokładnie to samo. I też myślę, że też męczyłem Magnusa, jak to dokładnie wszystko poustawiać, jak to nagrać, ale koniec końców to właśnie też to jest prawda, że jakby takim motorem, który mnie jakby zasilał w tej całej mojej pracy, to też była gra głównej postaci, czyli Magdy, która powodowała, że w momencie, kiedy stawałem za kamerą, to ja w sumie zostałem takiej chwilowo 25-minutowej, załóżmy, bo tak plus minus tak długo kręciliśmy wszystkie ujęcia, zaćmienia. Ja prawdę mówiąc nie wiedziałem, co rejestrowałem, tylko wpadałem w jakiś taki tymczasowy trans i to było bardzo ciekawe przeżycie w sumie, które racjonalnie nie dało się jakby kontrolować, które po prostu jakoś same się napędzały poprzez to, co obserwowałem przez kamerę. Mogę Tak, a ja z drugiej... Powiedz, dawaj Magda. Magda. Ja tylko chciałam nawiązać do tego, co Michał powiedział, że ja też jakoś to było niesamowite, że z jednej strony bardzo czułam Michała operatora obecność, a z drugiej strony jakoś był tak bardzo podłączony, że miałam wrażenie, że jest po prostu trzecim ramieniem Sylwii. I to było niesamowite, jaką Michał dał mi wolność, ale jednocześnie on zawsze z tą kamerą po prostu właził na mnie. Myślałam, że któregoś razu go uderzę, jak jeszcze raz mnie dotknie. Więc rzeczywiście coś takiego się wytworzyło, jakaś taka symbioza i tak jak często rozmawiałam z Magnusem, że nie wiem, Sylwia jest nasza, ja nigdy nie dzieliłam z nikim swojej postaci, bo jestem zazdrosna o to. Toż Sylwia była nasza, to samo mogę powiedzieć właśnie z Michałem, że mam wrażenie, że wspólnie to robiliśmy i też jestem zachwycona jakby twoją intuicją i hejże. Ja chciałbym jeszcze dodać, dziękuję bardzo Magda, że do tej jeszcze symbiozy z mojej jakby perspektywy dołączył Michał Robaczewski, bo powiem szczerze, że to był chyba pierwszy projekt, w którym doznałem takiej jakby bezszelestnej współpracy właśnie z osobami z Departamentu Dźwięku i ta współpraca, zwłaszcza w takich najcięższych scenach, gdzie po prostu widzieliśmy wszystko zawsze, wszędzie i wszystko trwało godzinę, to niesamowicie jakby się zgrywaliśmy i to było super. I byłem pod wielkim wrażeniem i tak jak sceptycznie na początku tak rozmawialiśmy z Michałem, jak to się uda w końcu, pod koniec filmu, myślę, że oboje byliśmy bardzo fajnie zaskoczeni. To w takim razie dziękuję Michał i dziękuję, że... przepraszam, jeszcze Magnus. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Bardzo proszę. Więc, żeby Michał, może tylko to jest nauczka dla Michała, bo ja w tym filmie z Michałem
od drugiego roku w szkole, więc to jest od 13 lat. Więc od moich pierwszych etiud kręcę z Michałem Robaczewskim. On jest moim dźwiękowcem, jest niesamowity, ale też jakby to wyzwanie, które miał i naprawdę powiedziałeś mi na pierwszym spotkaniu, że dla mnie idziesz przez ogień i poszedłeś przez ogień i robisz to i to nie jest wygodne dla ciebie i ten plan to nie jest wygodny dla pracy dźwiękowca, ale jakby naprawdę odnajdujesz się w tym i robisz to, co jest najlepsze dla tej sytuacji i robisz to z brawurą, więc tylko chciałem tak. To ja w Bo takim Michał razie... jest też bezszelestnym, też perfekcjonistą, tylko że bezszelestnym. No. To jeszcze jeden w takim razie mega zdolny człowiek musi się teraz odezwać. Michał Robaczewski. Poproszę o twoją perspektywę. Jeśli ja mogę coś powiedzieć, to my jesteśmy takim dodatkiem do tego, co wy robicie, tylko że my się musimy w tym odnaleźć i to jest trudność. Ja, ponieważ z Magnusem już tam ileś lat właśnie się znamy, wydaje mi się, że to, co ja powiedziałem, że w ogień zanim jakby skoczę, to nie wynika z tego, że ja za nim skoczę, bo tylko on tak umiał tą ekipę poprowadzić, żebyśmy my w ten ogień poleźli z Dymkiem ramię w ramię i się gnieździli w tym Fiacie w 37-stopniowym upale, po to, żebyśmy po prostu coś najlepszego z tego mieli, co możemy wycisnąć z tej danej sytuacji. Jeżeli reżyser nas tak potrafi, że tak powiem, zmotywować, no to, bo Magnus strasznie umniejsza swoją rolę tutaj w trakcie tej konwersacji naszej. Ale wy się Umniejsza, staracie, że ja to ale wy się do- staracie to do- uzupełniać bardzo pięknie. Nie, no my jesteśmy dobrani przez niego. To nie jest tak, że my tutaj... To on nami zawiaduje, my za nim, a nie puszczę was wolno i wy róbcie, prawda? Nie wiem jak to jest ze strony aktorek na przykład, no bo oczywiście no, dałeś paniom mnóstwo swobody, tak, za którą my z Michałem musieliśmy nadążać. Nie zawsze się to było bez, że tak powiem, zgrzytów i nieporozumień, no ale gdzieś tam wiedzieliśmy, o co chodzi, no poszliśmy w ten ogień. I dla nas to też była duża przyjemność i bardzo dziękujemy, że mogliśmy w to włożyć trud, wysiłek i dołożyć cegiełkę. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko dopowiem z pewną przyjemnością perwersyjną, że w tym Fiacie gnieździliście się w małej przestrzeni, ale jeszcze dodatkowo niekiedy słuchając zespołu Roxette. Więc to rzeczywiście również, no właśnie, to również ma znaczenie. Ja tak trochę idę tutaj takim tokiem, że film powstaje na 3 etapach, właściwie 3 razy się go otworzy, a właściwie Mariusz na początku powiedział, że jeszcze 4. raz to jest to spotkanie z odbiorcami. Więc jeszcze zostając na tym drugim, czyli etapie zdjęć, Anna Pachnicka, jeszcze poproszę o twoją tutaj perspektywę, o to jak z tego pułapu kierownictwa produkcji, ogarniania tego wszystkiego to wyglądało. No to wyglądało jak to w filmie. W pewien sposób trzeba było zrobić pewne założenia i one wyszły od Magnusa, które były niestandardowe, bo to, co tutaj wszyscy powiedzieli, że to jest w tych master shotach kręcone, no to ma swoją energię i trzeba jej sprostać organizacyjnie. Miałam super zespół i tutaj chciałam, nie wiem, czy oglądają nas tylko dziennikarze, ale gdyby nie ten team produkcyjny, to byśmy tego nie ogarnęli. To mieszkanie legendarne na Widzewie, to myśmy mieli 3 mieszkania. Jedne dla ekipy poniżej tego grającego, drugie dla aktorów powyżej tego grającego, żeby ta swoboda, o której mówił Michał Dymek, żeby ekipa ta tylko potrzebna i Magnus mógł tylko świecić. To jest nieprawda, że była lampa pod sufitem. To była lampa podwieszona na wielkich podnośnikach z jednej strony mieszkania, z drugiej strony mieszkania. Wiatr wiał, musieliśmy zatrzymywać zdjęcia z jednej strony, bo ten podnośnik się przewrócił. Tak naprawdę rolą produkcji jest pójść za tym, co sobie twórcy wymyślą i wymarzą i dotrzymać im kroku. To, że bywa tak, że niektóre decyzje się wykluwają bardzo długo, to bo to my musimy bardzo te kroczki zrobić pod koniec, żeby było gotowe na zdjęcia. I wielką taką lekcją było to, żeby była ta swoboda inscenizacji właśnie w mieszkaniu na Widzewie i tych dni było bardzo mało. Myśmy się ściśnili w bardzo niewielkim okresie zdjęciowym. Natomiast mieliśmy tak naprawdę
bardzo dużo takich pełnych dni prób, kiedy na tym Widzewie byliśmy wcześniej, spotkaliśmy się z aktorami bez ekipy, żeby to wszystko spróbować, jak to zadziała w tej przestrzeni. I na tych próbach również Magda biegała z parteru na górę z telewizorem, żeby sprawdzić, czy to się uda, i Michał za nią, po to, żeby to wymetrować. Więc ten trud okresu przygotowawczego bardzo, myślę, zaprocentował w okresie zdjęciowym. I strasznie fajnie mieć zaufanie do twórców w czasie tego okresu przygotowawczego, po to, żebyśmy mogli im dać później w czasie zdjęć to, czego potrzebują. I tak jak Państwo widzieli, nie widzieli, to jest też taka sytuacja, w której jesteśmy karkołomni, że rozmawiamy o filmie, których mało kto widział, a chciałoby się do tego odwołać. Teraz każdy po prostu ma tak apetyt zaostrzony na ten film i żeby go wreszcie zobaczyć, że aż Państwu po prostu współczuję, rzeczywiście czekamy na premierę. Przepraszam, że wchodzę w słowo. No tak, ale teraz trzeba jakoś te frazy dobrać, żeby się tutaj nie minąć z prawdą w opowieści. Bo z jednej strony jest kameralna historia, że jest dziewczyna z telefonem i z tym światem zaklętym w jej Instagramie, czy tam nie w Instagramie, tylko w jakimś medium społecznościowym, gdzie ona opowiada o sobie. Ale z drugiej strony tam są wielkie takie sceny, które mają rozmach, tak, i pokazują skalę tej interakcji z tym światem. I to pod tym względem było naprawdę jakimś takim wyzwaniem i dla nas produkcyjnym, żeby to zorganizować, ale też inscenizacyjnym. I to się świetnie sprawdziło dzięki kamerze Michała Dymka, która jest rzeczywiście z bohaterką cały czas. I to jest ogromna siła tego filmu. To była wielka przygoda, ta realizacja, właśnie pod względem współpracy i iścia za ruchem kamery. I również właśnie przede wszystkim produkcji, która musiała wiedzieć, co ta kamera będzie oglądała wcześniej. Bo inaczej byśmy nie dali rady tego przygotować. I były trudne sytuacje, bo myśmy działali w warunkach takich karkołomnych, że na przykład reżyser nie mógł pójść z kamerą w jakąś część osiedla, bo mieliśmy zgodę tylko dnia następnego. Ale okazuje się, że czasami trzeba łamać zasady i trzeba przejść z jednego części osiedla na drugą, po to, żeby to ujęcie weszło do filmu, bo się to akurat wtedy najlepiej opowiada, więc wielka przygoda, a efekt tym radośniejszy, że ten film chwyta za gardło i emocjonalnie bardzo się jest z bohaterką. Muszę przyznać, bo nie ma lepszego poczucia, że jest coś takiego, że siedzisz przy monitorze i aktorka, że Magda nagle idzie gdzieś i kamera idzie za nią i nagle tracę kontakt, więc nie mam obrazu i nie mówię cut, tylko pozwalać na to i poczekać 5 minut, bo wiem, że oni coś tam robią i to będzie w postaci i to będzie jakoś spójne. Nie ma nic lepszego. Tylko mój stres jest w ogóle teraz, moje ściśnięte gardło i moje w ogóle to ryzyko, w ogóle to, że za chwilę coś stamtąd Tak, i że już tam... A my tam mamy te 5 dni zdjęciowych do zrobienia. Tak, i że już tam nie wrócimy nigdy i będziemy musieli szukać kolejnego obiektu, a to był karkołomny obiekt do znalezienia. No, przygoda. Przygoda, rzeczywiście. I też ja jestem cały czas pod wrażeniem rzeczywiście też tej chemii, która tutaj cały czas jest widoczna i wszyscy ją widzą między państwem, ale musimy teraz jeszcze kolejny etap pracy nad filmem, jakoś tak mi się to ułożyło w te kolejne etapy od scenariusza do montażu. Jeszcze jeden mega zdolny człowiek, Agnieszka Glińska i właściwie no nie tyle pytanie, co prośba o komentarz rzeczywiście też do tego, ten cały materiał. Też nie pierwszy raz oczywiście pracujecie z Magnusem, wspomniałam o intruzie też i jak tutaj praca, jak nadawanie rytmu tej historii wyglądało już od strony montażowni. Powiem tylko szybko, bo ja nie miałam montować tego filmu. To było przedziwne, bo ja dostałam propozycję montażu, natomiast byłam zajęta czymś innym projektem, filmem islandzkim. I to wszystko przez Mariusza, który wykonał pewne specjalne triki, ponieważ najpierw do mnie zadzwonił, zapytał, czy ja mogę konsultować film. Potem mówi, wiesz co, mam taką układkę 3,5 godziny, czy możesz zerknąć na nią? Bo wiedział doskonale, że jak zobaczę te materiały, to się zakocham w tym filmie. I miał absolutną rację. Więc ja generalnie nie miałam czasu, byłam potwornie zajęta. Mówię, ale zdarzyło się tak, że miałam 2 tygodnie nagle. Mówię, dobra, biorę to, bazuję na układce, którą właśnie zrobił wcześniej Paweł. Ona miała 3 godziny 20 minut, ale tylko i wyłącznie na tej układce i mogę dokonać pewnych zmian, skrótów, przemontowań. Natomiast w momencie, kiedy wzięłam pierwszą scenę do montażu, to stwierdziłam, że nie, to nie jest możliwe, że ja mogę pracować w tej układce, ja muszę wejść w materiały. Więc ponieważ tam było dużo więcej
wszystkiego, co można było z tego wyciągnąć. Przepraszam, ja też jestem zmęczona, bo mam potwornie... To taka pora już też. Intensywny też czas, mam 2 filmy jednocześnie teraz. Natomiast po zobaczeniu tej układki, tej 3 godziny 20, ja byłam pod ogromnym wrażeniem i byłam w totalnym szoku. To było zachwycające. To jest sposób, w jaki zostało to zrealizowane, w jaki sposób byli prowadzeni aktorzy, jak to zostało zagrane. Więc szczerze mówiąc, to nie wiem, jak ja to zrobiłam, bo to było rzeczywiście 2 tygodnie zrobienia układki szybko, pierwszej układki, w samolocie na Islandię i jeszcze do 2, 3 nad ranem kończyłam właściwie ostatnią scenę, znaczy demontowałam jakoś dziwnie ostatnią scenę w TVN-ie, więc to było wszystko jakieś takie na zasadzie totalnej emocji, na totalnej energii, że trzeba to zrobić, natomiast ja byłam tak zakochana i byłam tak zafascynowana tymi materiałami, że to się jakoś odbyło przedziwnie, magicznie i po prostu się wydarzyło, za co jestem ogromnie wdzięczna, bo mam wrażenie, że Magnus i cała ekipa po prostu jesteście geniuszami. Bardzo dziękuję w imieniu ekipy. Nie wiem, dlaczego akurat tak się tutaj wyszłam przed szereg, ale może im byłoby niezręcznie. A ja też już mówiłam to kilka razy w czasie tego spotkania, ale takie poczucie niesamowitości tutaj mam ogromne. Ale może Magnus jeszcze chciałbyś skomentować też te, albo Mariusz, te podchody z konsultowaniem montażowym filmu. Ja chyba nie jestem aż tak inteligentny, żeby móc jakąś intrygę w ogóle usnuć, ale dziękuję oczywiście. Ja reaguję w ogóle, ja mam wrażenie, że ja Agnieszce totalnie ufam i Agnieszka dla mnie w ogóle jest osobą, która ma fenomenalną zmysł empatii i takiego wyczucia w ogóle czegoś, co jest w obrazie i w scenie. I ja pamiętam w ogóle, jak ona pracowała z nami przy Intruzie i kiedy my robiliśmy film na taśmie, i ona w ogóle widziała wywoływane ujęcia w trakcie w ogóle kolejnych scen, kiedy my nie mieliśmy całego scenu. Ona dawała nam taką energię, że to było coś niewiarygodnego. Tu faktycznie ze względu na jej zajętość nie mogliśmy się spotkać od razu i to nie jest tak, że to był jakiś cynizm w ogóle, tylko po prostu tak się działo. I ja potem w ogóle po prostu takiej, chyba nawet trochę naiwności w ogóle nawet raczej bym powiedział, że stwierdziłem, Aga, w ogóle może skonsultujesz, zobaczysz, w ogóle coś powiesz. I chyba nie jakiś z premedytacją, żebym wiedział, że ona się w tym zakocha, ale cieszę się, że tak się stało i cieszę się, że ona ten materiał pokochała i stwierdziła, że poświęci swoje noce i swoje w ogóle życie czasami prywatne. I tutaj dziękuję też Jasonowi za wsparcie, żeby móc w ogóle jakoś te 2 projekty ze sobą poszyć, żeby móc w ogóle nawet pod obiema się podpisać. Także ja jestem mega wdzięczny. Tak, ja tylko chciałem dodać, że to jest... po jednej stronie jakby Aga daje bardzo dużą energię, ale wiem, że ta energia jest szczera, bo jeśli materiał jej się podoba, to mówię, jeśli nie, to mówię, że nie. Dla mnie najważniejsze w montażu, jakby w pracy montażowej z Agą jest to, że ja wiem, że Aga jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie montuje jakby film dla mnie. Montujesz film, jakby tak czuję, który ty lubisz i twoje jakby zdanie i wrażliwość jest mega ważne i ty idziesz za to i ja muszę jakby, to nie jest tak, co ja mówię, to jest jakby tak ma być, bo ja taką współpracę nie chcę. I ty masz strasznie silną głos w tym i to jest najlepsze. I nawet jak nie zgadzamy się i ktoś musimy iść w jakąś stronę, to i tak wiemy, jakie mam zdanie na ten temat. I twoja wrażliwość to nie, jakby ty używasz swojej wrażliwości, po prostu swojej wrażliwości, nie próbujesz robić jakby mojej wrażliwości, używasz swojej i to jest najważniejsze dla mnie. Ale ja bym chciał chyba tutaj coś podsumować w ogóle naprawdę w tej wypowiedzi, bo to tak faktycznie co Michał Robaczewski potwierdził, tak się wydaje w ogóle, że my tacy wszyscy jesteśmy w ogóle po prostu samodzielni, każdy sobie działa i wszyscy w ogóle heja, a Magnus sobie po prostu tak stoi w ogóle. W ogóle to nie jest prawda. I prawda jest taka, że Magnus nam daje masę przestrzeni. Mi jako producentowi, każdemu z nas w ogóle, który tutaj siedzi. My mamy możliwość w ogóle mówić, co myślimy, mamy możliwość interpretować, mamy możliwość walczyć o to w ogóle, co wydaje nam się, że jest najważniejsze dla tego filmu.
Ale to nie jest tak, że Magnus w ogóle tak naprawdę nie widzi swojej perspektywy. To zawsze w takich ramach, w których on się czuje jeszcze w jakiś sposób w ogóle jakby bezpieczny i pewny. I to on nami w ogóle steruje. W bardzo w ogóle inteligentny, bardzo w ogóle miły sposób. I teraz my jesteśmy w tym procesie, my w ogóle tak naprawdę czujemy się, jakby te filmy były nasze też i one są nasze, bo w ogóle tak naprawdę my dajemy z siebie więcej niż normalnie byśmy dawali, bo ona na to pozwala, bo każdy z nas walczy o to w ogóle i jak mówi w ogóle jakby swoją uwagę, czy jak mówi w ogóle rzeczy, to mówi dlatego, że nam na tym mega zależy i uważamy, że w tym momencie mamy rację, a on nas totalnie słucha. I to jest jego największa w ogóle... Ale też właśnie, ale też daje wolną rękę. Tak, daje wolną rękę i dokładnie ufa, to jest najważniejsze, bo wtedy daje nam siłę, że jesteśmy w stanie się rozwijać i być kreatywni. To jest chyba najważniejsze. Nie ma krytyki, jest oczywiście dyskusja. Mieliśmy chyba największą jedynie pod koniec filmu, że się tylko nie zgadzaliśmy, jak powinno być. Ja byłam bardziej za emocjonalnym rozwiązaniem. Ale właśnie to jest to super, że to zaufanie i ta taka wiara i taką siłę, która daje, w związku z tym możesz dużo zrobić dla niego. Zanim Państwu podziękuję za to spotkanie, to jeszcze chciałam wrócić poprosić o pewne podsumowanie Magnusa, bo to Mariusz wspomniał o tym o tej prezentacji, która z kolei przemówiła do Magdy i skłoniła ją do nagrania filmiku i tam powiedział Mariusz, że Magnus z kolei powiedział, dlaczego zrobienie tego filmu jest dla niego ważne. To ja bym zadała to pytanie właśnie teraz na koniec. Magnus, tobie. Dlaczego to było ważne? To jest, nie wiem, to jest takie łatwe pytanie, że nie ma prostych odpowiedzi. To jest proces, to trwa 5 lat. Ja już nie wiem. Ten film był ważny dla mnie w różnych sposobach, w różnych chwilach. Teraz najważniejsze jakby dla mnie są wspomnienia, że siedzimy tutaj z wami i się, nie wiem, czuję jakaś taka super mega chemia z wami. Nawet jeśli to jest komputer, kocham was. I to była super współpraca i to było najważniejsze. Jakby nie wiem, w jakichś sensach tam, nie o to chodzi. Jakby lubię tą pracę, bo lubię pracować z ludźmi. To było najważniejsze. Bardzo dziękuję i bardzo jestem wam wdzięczna też za to, że mogliśmy być świadkami tej waszej chemii i tego przepływu, który jest tak wyraźny również dla tych, którzy jedynie te relacje między wami obserwują. Magnus von Horn, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Mariusz Włodarski, bardzo dziękuję. Michał Robaczewski, Anna Pachnicka, Michał Dymek, Magdalena Koleśnik, Aleksandra Konieczna, Agnieszka Glińska. Serdecznie Państwu dziękuję za to przeżycie dzisiejsze, przemiłe i za to przeżycie filmowe, które mam nadzieję jak najszybciej do publiczności trafi, bo przecież dystrybutor Gutek Film już na pewno bardzo mocno się przygotowuje i zaciera ręce, żeby... Jak tylko nam pozwolą, to kim jesteśmy. Więc czekamy na Sweat w kinach, a przypomnę też Państwu, którzy nas oglądają, że jutro sobota, ostatni dzień festiwalu, no i jutro poznamy zwycięzców 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jeszcze raz dziękuję, dobrej nocy, serdeczne gratulacje. Państwu również dziękuję. Katarzyna Borowiecka, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dobrego.